Ja, genau, danke schön. Zastanawiałeś się kiedyś, jakie są koszty stałe w Szwajcarii, pobytu w Szwajcarii, co musisz zapłacić miesięcznie, żeby w ogóle tutaj normalnie żyć? Cześć ekipa, dzisiaj biorę na warsztat koszty życia w Szwajcarii. Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Simon in der Schweiz. W tym odcinku odpowiem na Wasze pytania. Każdy mnie pyta, Szymon, Simon, ile to życie w Szwajcarii tak naprawdę kosztuje? Bez ściemy, bez stresu, bez straszenia. Realia są różne. Co innego w internecie, co innego w realu, ale tego dowie się w dzisiejszym materiale. Zdziwiłoby Cię to, ile to tak naprawdę kosztuje. Niestety muszę Cię zmartwić, powiem Ci brutalną prawdę i to nie jest żart. No to zapnij pasy, bo liczby mówią same za siebie i możesz wyskoczyć z butów jak poniedziałkowy poranek. Pierwszy punkt. Mieszkanie. I tutaj muszę Ci dużo powiedzieć, bo to jest największy koszt w Szwajcarii. Wynajem mieszkania jest trudny. Jak trafienie, to lotka. Winner. Pokój do wynajęcia jest to kwota rzędu 600 franków w górę. W zależności od tego, jaka to jest lokalizacja, gdzie, u kogo, z kim. Możesz wynajmować mieszkanie sam, a możesz podnajmować mieszkanie sam. I tutaj przestroga dla nowych. Musisz tak samo wiedzieć, że najemca będzie Cię pytał o 3 ostatnie kwity wyciągi z pracy, albo poprzednią umowę najmu, albo umowę o pracę chociaż. I nie zawsze dostaniesz tutaj mieszkanie. Hotel pracowniczy też musisz mieć 6 stówek. Moja mała rada dla Ciebie, znajdź kolegę, znajdź kogoś z rodziny, może taką osobę masz. Spróbuj gdzieś się wkręcić, żeby ten pokój był jak najtańszy. Pamiętaj, że musisz mieć to wszystko na papierze, musi być umowa najmu albo podnajmu. To jest bardzo ważne, to jest tip ode mnie. A w międzyczasie, mój drogi widzu, powiem Ci moją krótką historię. Więc do roboty, opowiem Ci o kosztach życia w Szwajcarii. U mnie wyglądało tak, że na początku wynajmowałem pokój, tak jak to mówiłem w pierwszym odcinku. Bardzo często jest tak, że Szwajcarzy, którzy wynajmują mieszkania, potrafią zadzwonić do poprzednich właścicieli, tam gdzie mieszkałeś i zapytać się po prostu, jakim byłeś najemcą. Więc to też jest trudne, ale do przeskoczenia. Szwajcaria to jest kraj, gdzie naprawdę trzeba się troszeczkę podporządkować. Nie jest powiedziane, że możesz to mieszkanie dostać. Ja dostałem tipy od ludzi i stwierdziłem, że muszę spróbować, bynajmniej tak jak oni mi doradzają. Słuchaj, chodziło tylko i wyłącznie o to, że masz większe szanse wynająć mieszkanie, jeżeli tutaj próbujesz wynająć mieszkanie z partnerką. Wspólnie to mamy większe szanse i większe prawdopodobieństwo, że to nastąpi. A taka ciekawostka teraz. W nowym budownictwie ceny zaczynają się od 3000 franków za 70 do 100 metrów kwadratowych. I to czasami bez balkonu, albo bez dobrej piwnicy. A chcesz wiedzieć, ile kosztuje moje mieszkanie? Nie, udało nam się wynająć takie mieszkanie w dobrej okolicy. Mam 75 metrów kwadratowych, do tego mam garaż i piwnicę. 1100 franków. 1100 frana, jak to woli. Nie palę frana. Pierwszy punkt podsumowaliśmy, już wiesz. Przechodzimy do następnego. No i następny punkt, drogi widzu, jedzenie na jedną osobę. Między 300 franków a 600 franków. W zależności od tego, kto ile je. Nie będę tu się rozdrabniał na inne rzeczy, bo to każdy indywidualnie. Będzie następny odcinek, gdzie dam wam parę tipów, jak ja to robię. Polak potrafi. Restauracje bardzo drogie. Na zakupy w Szwajcarii was zabiorę. No i wam to wszystko pokażę. Ale na dzień dzisiejszy, podsumowując, jedzenie między 300 a 600 franków, czasami więcej. Niektórzy potrafią naprawdę bardzo dobrze zjeść. O 12 jest tak zwany mittag pause, czyli przerwa obiadowa i w zależności od pracy czasami trwa pół godziny, a czasami godzinę. No i są różne miejsca, gdzie można dobrze zjeść, ale to też wam pokażę. Następny punkt jest to transport. Słuchaj tego, bilet miesięczny w Szwajcarii od 60 do 100 franków, w zależności od stref
Czasami więcej, czasami mniej. Oprócz tego paliwo. Tyle ile jeździsz, tyle palisz. Ja tankuję 3-4 razy w miesiącu, ale opowiem wam to w innym odcinku. Specjalny odcinek dla was. Do tego dochodzą stałe koszty parkingu. Powiem wam ciekawostkę, w mieście parkingi są bardzo drogie, nawet dochodzą abonamentem do 100 franków, 120 franków, a pod blokiem, pod domem też od 30-40 do 70. Ja płaciłem 70, a dostałem garaż za 100. Kwestia paliwa, jest drogo, jest drożej niż w Niemczech czy w Austrii, nie? Mandaty, to dopiero boli. No i teraz skupimy się na ubezpieczeniu. Ubezpieczenie zdrowotne musi być obowiązkowo. Tu nie ma reguły. No i niestety, drogi widzu, muszę cię zmartwić. Kosztuje bardzo dużo. 300 franów i w górę. Stały koszt. Co miesiąc. Ja płacę 375. Jest to tak zwana Krankenkassa. Można płacić więcej, można płacić mniej, w zależności od tego, jak się ubezpieczasz. Jest franczyza i ta franczyza kosztuje. Jeżeli weźmiesz mniejszą stawkę, na przykład tak jak ja, 375 franów, gdzie i tak jest dużo, dla Polaków jest w ogóle nie do pojęcia, prywatne i obowiązkowe, drogi widzu, ubezpieczenie karetki to jest też bardzo ciekawy temat i go poruszę troszeczkę później, może nie teraz, bo naprawdę to są właśnie absurdy i ciekawostki, których nikt by się nie spodziewał. Zapraszam cię do oglądania dalej. Dziękuję, że tutaj jesteś. Zostaw suba, a ja nagrywam dalszą część materiału. Zostań ze mną. Przechodzimy do następnego punktu, a jest nim telefon i internet. W Szwajcarii internet kosztuje między 30 a 40 franków, czasami więcej. W tym roku była podwyżka, około 55 franków płacę za sam internet, żeby mieć w domu. Masz też internet w telefonie, więc czasami wiesz, trzeba wybrać, co jest potrzebne. Oprócz tego telefon, też w abonamencie z telefonem inaczej, a bez telefonu też inaczej. Ja mam akurat abonament za 30 franków, 50 dochodzi, a czasami i drożej. Ten odcinek miał wam pokazać ogółem, ile to wszystko kosztuje. Wiadomo, nie poruszamy tutaj ekstra kosztów takich jak ubezpieczenie samochodu, kupywanie ciuchów czy innych rzeczy. To też jest tutaj drogie. Tu się płaci za wszystko. Jedyne co jest darmowe to toaleta. Nawet w górach. W przypiętym komentarzu mam dla ciebie podsumowanie dzisiejszego odcinka, ale na koniec też się wyświetli. W niektórych rzeczach mogę się mylić, zazwyczaj sprawdzam fakty 2 razy. A na własnej skórze doświadczyłem dużo rzeczy, więc trochę pojęcia mam. Myślę, że ten materiał ci pomógł i będziesz zadowolony. Ja lecę tworzyć dalej i widzimy się już za tydzień. A ciebie, drogi widzu, zapraszam do subskrybowania, oglądania i przekazywania tego kanału dalej. Działaj, synu! Podsumowując,